Czy naprawdę uważacie, że II wojna światowa zaczęła się od czołgów na granicy Polski? I tak, i nie. Większość podręczników karmi nas wygodną wersją. Był zły Hitler. We wrześniu 1939 roku napadł na Polskę i świat się zawalił. To prawda. Ale był to już akt finałowy tragedii, która dojrzewała na długo przed pierwszym strzałem. To jak z górą lodową, która rozpruła burtę Titanica. Tylko kto skierował statek prosto na lód? Kto naprawdę stał za kulisami tej rzezi? Prawda jest głębsza i mroczniejsza i niemal nigdy nie mieści się w szkolnej logice jeden złoczyńca i jedna katastrofa. A jeśli najbardziej krwawa wojna w historii ludzkości była nie tylko starciem ideologii, lecz także operacją ściągania przeterminowanych długów? A jeśli Hitler okazał się narzędziem, pionkiem w grze tych, którzy potrafili zamieniać kryzysy w zysk? A jeśli inwazja na Polskę nie była początkiem wojny, lecz końcowym etapem schematu budowanego przez 20 lat? Brzmi jak teoria spiskowa? W takim razie nie wierzmy na słowo. Spójrzmy, jak nieuregulowane rachunki po I wojnie światowej zamieniły Niemcy w zakładnika systemu zadłużenia. I dlaczego właśnie w tym systemie Hitler stał się wygodnym rozwiązaniem. Zobaczycie spójną logikę. Wojna przestaje być wyłącznie polityką, a staje się narzędziem redystrybucji aktywów, konsolidacji długów i ustanawiania kontroli. Trzeba zacząć od roku 1919, od sali lustrzanej pałacu w Wersalu. To tam, przy brzęku kieliszków, podłożono finansową bombę, która 20 lat później rozerwie Europę. 28 czerwca 1919 roku Niemcy podpisują traktat wersalski. Jego kluczowym elementem staje się słynny artykuł 231. Prawne przypisanie Niemcom wyłącznej winy za wojnę. Po co? Aby wystawić rachunek. Zwycięzcy narzucili Niemcom reparacje w wysokości 132 miliardów marek w złocie. W dzisiejszych realiach często oszacowane na setki miliardów dolarów. Nie było to zwykłe ukaranie. Był to mechanizm systematycznego, długoterminowego ściągania długów. Zastanówmy się. Kraj ze zrujnowaną gospodarką, stojącymi fabrykami i milionami poległych mężczyzn zobowiązano do płacenia sum, których fizycznie nie dało się spłacić. I tu zaczyna się sedno sprawy. Nikt poważny nie zakładał, że Niemcy będą płacić własnymi pieniędzmi, bo ich nie miały. System od początku opierał się na obiegu zamkniętym z udziałem kapitału amerykańskiego. Schemat był prosty. Niemcy pożyczają pieniądze w USA, by płacić reparacje Francji i Wielkiej Brytanii. Francja i Wielka Brytania przekazują te same środki z powrotem do USA na spłatę własnych długów wojennych. Amerykańskie banki w istocie zasilały Niemcy kapitałem, który krążył po Europie i wracał do nich z odsetkami na każdym etapie. Powietrze zamieniało się w złoto. W 1924 roku ten mechanizm zostaje oficjalnie usankcjonowany. Pojawia się plan Dawesa. Charles Dawes, bankier i przyszły wiceprezydent USA, restrukturyzuje reparacje i zapewnia Niemcom ogromne amerykańskie kredyty stabilizacyjne. Na scenę wchodzi konsorcjum z JP Morgan & Co. na czele. Niemcy otrzymują pierwszy kredyt w wysokości 800 milionów marek w złocie. Kluczowe są jednak warunki. Po pierwsze, amerykańscy doradcy finansowi uzyskują wpływ na wydatki państwowe i system podatkowy Niemiec. Po drugie, Reichsbank, bank centralny, de facto trafia pod zewnętrzną kontrolę. Po trzecie, niemieckie koleje, zakłady przemysłowe i wpływy celne zostają zastawione jako zabezpieczenie kredytów. Wyobraźcie sobie Berlin lat 20. Pracujecie w fabryce, płacicie podatki, ale pieniądze nie idą na drogi ani szpitale. Trafiają do systemu finansowego podporządkowanego zagranicznym wierzycielom. Niemcy, świeżo po wojnie, zostają wmontowane w mechanizm tych samych kręgów finansowych, które kredytowały ich dawnych wrogów. Podobne schematy stosowano wcześniej, choćby wobec Imperium Osmańskiego w XIX wieku. Ale po raz pierwszy zastosowano je wobec wiodącego państwa przemysłowego w centrum Europy. W 1929 roku pojawia się plan Younga. Formalnie obniża on łączną kwotę długu, ale rozciąga spłaty na niemal 59 lat. Całe pokolenia mają płacić za wojnę zakończoną przed ich dorosłością. Najważniejsza nowość to jednak utworzenie w 1930 roku Banku Rozrachunków Międzynarodowych, BIS, w Bazylei, Banku Banków Centralnych, który ma zarządzać międzynarodowymi przepływami dłużnymi, w tym niemieckimi reparacjami. Powstaje paradoks. W latach 1924-1930 Niemcy otrzymują od amerykańskich inwestorów około 27 miliardów marek pożyczek, a wypłacają około 19 miliardów w reparacjach. Pożyczają więcej niż oddają. Nowe kredyty spłacają stare zobowiązania. Klasyczna piramida finansowa, której stabilność zależy od ciągłego napływu kapitału. I pojawia się pytanie, co się stanie, gdy ten dopływ zostanie odcięty?
Październik 1929 roku. Załamanie na Wall Street. Amerykańskie banki w panice zamykają linie kredytowe. Strumień pieniędzy do Niemiec wysycha z dnia na dzień. Domek z kart się rozpada. Bez kredytów Niemcy nie są w stanie płacić reparacji. Jeśli Niemcy nie płacą, Francja i Wielka Brytania nie mogą spłacać USA. Maszyna zadłużenia staje. Dla Niemiec to katastrofa. Bezrobocie rośnie z 1 300 000 w 1929 roku do ponad 6 milionów w 1932. Produkcja zamiera, ludzie głodują. System bankowy balansuje na krawędzi. Republika Weimarska zostaje nie tylko skompromitowana, zostaje politycznie unicestwiona. Nie był to zbieg okoliczności, lecz bezpośredni skutek wersalskiej konstrukcji, która uczyniła niemiecką gospodarkę skrajnie podatną na wstrząsy zewnętrzne. Gdy kredyty się skończyły, nie było żadnych rezerw. I tu dochodzimy do punktu zwrotnego. Podczas gdy zwykli Niemcy pogrążali się w nędzy, amerykańskie i brytyjskie banki, posiadające niemieckie długi, same znalazły się w kryzysie. Udzieliły miliardowych kredytów niemieckim korporacjom, bankom i państwu. Jeśli Niemcy całkowicie się załamią, albo zwyciężą tam komuniści, albo wybuchnie anarchia, te kredyty zamienią się w straty. A to grozi zawaleniem całego systemu finansowego, już nadwątlonego po 1929 roku. Nie potrzebowali chaosu. Potrzebowali Niemiec na tyle silnych, by pracowały i płaciły, ale na tyle sterowalnych, by nie kwestionowały zasad gry. I w tym momencie pojawia się Adolf Hitler. W 1930 roku partia nazistowska była marginesem. W 1933 Hitler zostaje kanclerzem. Jak to możliwe w 3 lata w uprzemysłowionym państwie? Charyzma? Retoryka? To pomaga, ale tym nie wyżywi się bojówek i nie zbuduje aparatu partyjnego. Do skoku potrzebne są ogromne pieniądze. Od 1930 roku wielkie niemieckie koncerny zaczynają intensywnie finansować nazistów. IG Farben, Krupp, Thyssen i inni. Inwestują w Hitlera jak w obiecujący projekt, siłowy, antykomunistyczny, dyscyplinujący. Skąd jednak pieniądze w samym środku kryzysu? Odpowiedź jest niepokojąca. Środki nadal płynęły kanałami międzynarodowego systemu finansowego. Gdy zwykłym ludziom mówiono, że nie ma pieniędzy, dla wybranych strumieni kurek nie został zakręcony. A BIS, stworzony do obsługi reparacji, okazał się wygodnym mechanizmem funkcjonującym poza standardową kontrolą polityczną. Paradoks polega na tym, że po styczniu 1933 roku, gdy Hitler został kanclerzem, amerykańskie kręgi finansowe nie zerwały współpracy. Przeciwnie, inwestycje w latach 1933–1939 rosły. Kalkulacja była cynicznie prosta. Hitler obiecuje porządek, zdławienie związków zawodowych i, co najważniejsze, obsługę zobowiązań. Lepiej on, który płaci, niż rewolucja, która znacjonalizuje wszystko i wyzeruje długi. Dalej historia staje się jeszcze bardziej niewygodna, gdy spojrzymy na konkrety. IBM poprzez swoją spółkę zależną Dechomag dostarczała technologię kart perforowanych do ewidencji, spisów ludności i zarządzania danymi. Systemy te zostały wykorzystane przez nazistowską biurokrację. Prezes IBM Thomas Watson w 1937 roku otrzymał niemieckie odznaczenie. General Motors poprzez Opla produkował pod koniec lat 30. sprzęt i ciężarówki wykorzystywane w gospodarce wojennej. Standard Oil, powiązany z rodziną Rockefellerów, przekazywał patenty na paliwa syntetyczne i kauczuk, kluczowe w warunkach deficytu surowców naturalnych. Wniosek jest prosty. Machina wojenna III Rzeszy nie powstała w próżni. Opierała się na międzynarodowych technologiach, kapitale, licencjach i kalkulacjach biznesowych. Szczególnie wymowny jest wątek bankowy. Prescott Bush, ojciec przyszłego prezydenta USA George'a H.W. Busha, był powiązany z instytucjami finansowymi współpracującymi z niemieckimi przemysłowcami, w tym z Fritzem Thyssenem. W 1942 roku aktywa Union Banking Corporation, gdzie figurował jako dyrektor, zostały zajęte na mocy ustawy o handlu z wrogiem z powodu powiązań z kapitałem nazistowskim. Inny przykład. W okupowanym Paryżu oddziały dużego amerykańskiego banku zamrażały konta i uczestniczyły w konfiskatach, by utrzymać relacje biznesowe. Najbardziej cyniczny epizod to działalność BIS w czasie wojny. Podczas gdy żołnierze zabijali się nawzajem, bankierzy z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch spotykali się w neutralnej Szwajcarii. Bank pośredniczył w operacjach złotem, także tym zrabowanym ofiarom Holokaustu, przekształcając je w instrumenty nadające się do rozliczeń międzynarodowych. Po wojnie nikt nie trafił do więzienia za sam fakt istnienia tego mechanizmu. Infrastruktura globalnych rozliczeń uznana została za zbyt ważną.
Do 1939 roku Niemcy były dłużnikiem USA, ale jednocześnie wierzycielem w Europie Wschodniej. Polska, Czechosłowacja, Rumunia i inne kraje miały zobowiązania wobec niemieckich banków jeszcze od lat 20. W tym kontekście inwazja na Polskę we wrześniu 1939 roku miała nie tylko wymiar ideologiczny, dawała kontrolę nad zasobami, rynkami i przepływami finansowymi. Wojna stawała się sposobem uniknięcia bankructwa i obsługi długów kosztem podbitych terytoriów. Logika była brutalna. Jeśli Niemcy się nie rozszerzają, grozi im załamanie gospodarcze. Załamanie oznacza niewypłacalność, a niewypłacalność straty dla wierzycieli. Dlatego wojna w tej logice okazywała się korzystna dla zbyt wielu graczy. Po zajęciu Polski, Czechosłowacji i Francji Niemcy wprowadzały opłaty okupacyjne, zmuszając kraje do finansowania własnej okupacji. W przypadku Francji kwoty często przewyższały koszty administracji okupacyjnej. Pieniądze płynęły do Berlina, a dalej pracował system finansowy. Potem następuje zwrot roku 1941. USA wchodzą do wojny. Stany Zjednoczone uruchamiają gigantyczną pomoc w ramach programu Lend-Lease. Pod koniec wojny jej skala była ogromna, w dzisiejszych cenach liczona w setkach miliardów dolarów. Druga wojna światowa całkowicie przebudowuje światową architekturę finansową. Wielka Brytania wchodzi do wojny jako wierzyciel, a wychodzi jako największy dłużnik. Każdy czołg, każdy pocisk, każda dostawa stają się zobowiązaniem. Im dłużej trwa wojna, tym silniejsza staje się zależność Europy od USA. W lipcu 1944 roku, gdy wojna jeszcze trwa, 730 delegatów z 44 państw spotyka się w Bretton Woods w stanie New Hampshire. Oficjalny cel – zapobieganie przyszłym konfliktom. Rzeczywisty, instytucjonalne utrwalenie finansowej dominacji USA. Dolar zostaje powiązany ze złotem po kursie $35 za uncję. Pozostałe waluty zostają powiązane z dolarem. Handel międzynarodowy przechodzi na rozliczenia dolarowe. Powstają MFW i Bank Światowy z siedzibami w Waszyngtonie. W praktyce oznacza to, że USA, kontrolując rezerwy i infrastrukturę powojennej gospodarki, stają się głównym kredytodawcą zrujnowanej Europy i Japonii. A konieczność zaciągania kredytów w dolarach tworzy stały popyt na amerykańską walutę. W 1947 roku rusza Plan Marshalla. 13 miliardów dolarów na odbudowę Europy Zachodniej. Przedstawiany jako akt hojności, w rzeczywistości był systemem warunków. Otwarcie rynków na towary z USA, preferencje dla amerykańskich inwestorów, koordynacja polityki zagranicznej z Waszyngtonem. Tak utrwalono dominację USA na dekady. Kontrast z Wersalem jest uderzający. Po I wojnie Niemcy dławiono reparacjami. Po II wojnie zachodnie Niemcy odbudowano i zintegrowano, bo martwy dłużnik nie płaci, a działający płaci i podporządkowuje się zasadom systemu. Co znamienne, BIS, bank działający w czasie wojny i obsługujący kontrowersyjne operacje, po 1945 roku funkcjonował dalej, bez trybunałów i bez przerw w działalności. Zobowiązania wojenne spłacano bardzo długo. Wielka Brytania uregulowała długi z tytułu Lend-Lease dopiero w 2006 roku. Niemcy zamknęły zobowiązania po I wojnie światowej w 2010 roku. Długi po II wojnie w dużej mierze zrestrukturyzowano lub umorzono. Zimną wojnę opisuje się zwykle jako konflikt ideologiczny. Na głębszym poziomie była to także rywalizacja modeli finansowych. ZSRR proponował system niezależny od dolarowych długów i instytucji takich jak MFW. Wyścig zbrojeń generował kolejne biliony zobowiązań. USA zadłużały się na wojsko i bazy na całym świecie. ZSRR sięgał po zachodnie kredyty na technologię i import. Presja zadłużeniowa, wyczerpanie i finał w 1991 roku. Ta logika trwa do dziś. Konflikty rodzą długi, długi rodzą kontrolę, kontrola generuje zysk. Kryzys 2008 roku to przykład podręcznikowy. Banki, które doprowadziły do załamania, otrzymały biliony w pakietach ratunkowych i wyszły z kryzysu jeszcze silniejsze. Te same instytucje, te same dynastie, te same mechanizmy. Współczesne napięcia, także między USA a Chinami, to nie tylko ideologia, lecz walka o kontrolę nad systemem finansowym. Dolar jest narzędziem sankcji. Chiny są jednym z największych posiadaczy amerykańskiego długu. Kolejny globalny konflikt, gospodarczy lub militarny, z dużym prawdopodobieństwem znów doprowadzi do przebudowy relacji zadłużeniowych, jak po obu wojnach światowych. Wojny tworzą długi, długi tworzą kontrolę, kontrola tworzy zysk. Jeśli spojrzeć w ten sposób, nazistowskie marsze, bombardowania i Stalingrad stają się w logice finansowych elit transakcjami.
Każda kula i każda śmierć to odsetki na rzecz systemu, w którym wojna bywa bardziej opłacalna niż pokój. I to jest myśl kluczowa. Świat, w którym dziś żyjemy, zbudowali nie tylko generałowie i politycy, lecz także mechanizmy finansowe. W tym systemie prawa wierzyciela często okazują się ważniejsze niż suwerenność, a zysk ważniejszy niż ludzkie życie. Bankierzy, którzy czerpali korzyści z wojen, nie tylko odzyskali swoje, przez dekady pobierali odsetki zapłacone milionami istnień.